Witajcie, moi mili Państwo. Chciałbym Was powitać w tych pięknych okolicznościach przyrody. Bla, 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 bla. Panie, dzisiaj taki temat, że Pan sobie może usiąść. Ja bym sobie chętnie usiadł, ale nie mogę, bo jestem tu gospodarzem, ale nie bohaterem głównym tego odcinka. Oto bohater główny, ojejku, V8 kompresor CLS-ior i to nie byle jaki, bo CLS 55 AMG, no kurczę, sam w sobie CLS 55 AMG to świetny temat. A jeśli mowa o wersji IWC Engineer, 55 sztuk takiego auta powstało, no to chłopie, w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, troszkę Wam o nim poopowiadam oraz później skoczymy sobie na próbę autostradową. CLS 55 AMG kiedyś u mnie się pojawił, białasek taki, ale bardzo dawno temu, jednak mimo wszystko warto ten temat odświeżać, tym bardziej, że jest to limitowana edycja. No myślę, że mało kto miał okazję widzieć IWC Engineered na żywo. Jest to przedlift, rocznik 2006, Mercedes CLS C219 to pierwsza generacja CLS-a. Jest to w zasadzie taki pierwszy samochód, który pojawił się na rynku, który po prostu jest czterodrzwiowym coupé. Taki trochę sedan, trochę fastback, czterodrzwiowe coupé. Także nawet jeśli spojrzymy na jego oznaczenie, no to co, sedany, no to taka E-klasa na przykład z tych lat, no to W211, a tutaj mamy C jak coupé 219. I tak bardzo ogólnie można powiedzieć, że jest to właśnie E-klasa w takim pięknym opakowaniu. No nie wiem, ja słyszałem, że podobno znajdą się osoby, którym taki CLS-ik średnio się podoba. Ja pierniczę! No wiecie, są gusta i guściki. Jedni mają lepszy gust, drudzy gorszy. Mi się akurat ten CLS podoba bardzo. Kiedyś miałem CLS-a, zrobiłem takim CLS-em C219, ojej, chyba z 90 000 kilometrów. Kto ma słaby gust, to mu się nie spodoba ten samochód. Sylwetka każdego CLS-a jest śliczna, ale mi się wydaje, że to właśnie pierwsza generacja była najbardziej szokująca, najbardziej taka charakterystyczna i najbardziej skrajna. Jejku, jak tutaj projektanci zaszaleli. Zobaczcie, jakie w ogóle te okna tutaj są niziutkie. Tak jest, właśnie o to w CLS-ie chodzi. Jeśli ktoś powie, że jest tutaj słaba widoczność, to dobrze, to właśnie tak ma być. Też bardzo ciekawa sprawa, bo Mercedes na targach pokazał po prostu taki jakby pojazd koncepcyjny o nazwie Vision CLS. I wiecie, czasami jest tak, że jak producent pokazuje samochód koncepcyjny, no to za wiele on nie ma wspólnego później z wersją produkcyjną, jeśli chodzi o design. A tutaj Vision CLS i produkcyjny CLS są praktycznie takie same. 219 można powiedzieć jest wykwintna i pięknie się starzeje, jak takie winko. No i w ogóle jeśli chodzi o wersję z dopiskiem AMG, to proszę bardzo, jeśli tutaj widzimy V8 kompresor i właśnie to jest tutaj pod maską. No to panie, nie ma zmiłuj. Jeszcze ten egzemplarz podobno ma ściągnięty kagańczyk. Ale jeśli chodzi tak konkretnie o wersję IWC, czym ona się różni, czym się charakteryzuje, no i ogólnie skąd ona się właściwie wywodzi. Firma IWC jest mocno premium, Mercedes-Benz też jest mocno premium i w 2004 roku te dwie firmy nawiązały współpracę, stały się partnerami. Ktoś sobie tutaj u góry leci, ale nam nie przeszkadza. IWC to firma, która produkuje bardzo drogie zegarki, które produkowała. Kiedyś nawet chyba z IWC miało współpracę z Porsche, ale nie jestem pewny. W każdym razie od 2004 roku z Mercedesem i od mniej więcej tego okresu zegarki IWC pojawiają się w Mercedesach z serii AMG. Z okazji zawarcia partnerstwa powstało 55 egzemplarzy właśnie Mercedesa CLS 55 AMG IWC Engineer. No bo jakoś tak się to czyta i do takiego CLS-a można było kupić sobie zegarek. Oczywiście IWC limitowany. Nazwa tego zegarka taka jak w wersji tego CLS-a IWC Engineered. Seria tych zegarków pojawiła się już dawno temu, bo w latach 50., bodajże w 54 roku i z powstaniem CLS-a właśnie w tej wersji odświeżono model IWC Engineer. Ten zegarek powstał bodajże w 5 wariantach. Można sobie kupić taki zegarek. Kosztuje on mniej więcej
od 20 do 46 tysięcy złotych, jak widziałem w internecie. No ale okej, skupmy się na samochodzie. Jest to rynek japoński i CLS w wersji IWC zawsze występuje właśnie w takim kolorze, takim lakierze. Terra del Fuego Middle Grey. Ten lakier spotkamy właśnie w CLS-ie w wersji IWC oraz, jak się doszukałem, w Maybachu 57 bądź też 62. Felgi też tutaj są inne. W kolorze tytanowym jest to inny odcień niż tutaj na karoserii. Felgi oryginalne AMG, rozmiar 19 cali, oponka 255 na 35. Zwróćcie uwagę na hamulce, wentylowane, nawiercane, 6-tłoczek, zacisk, srebrne. Boże, jaka to jest duma! Jeśli chodzi o tył, no to felga też 19 cali, ale szersza, 285, oponka na 30. CLS-y C219 były produkowane w czasach, w których jeszcze nie było czegoś takiego jak Shadowline, żeby zlikwidować wszystkie chromy, zrobić dechroming. Także prawie wszystkie miały chromowane elementy na nadwoziu, no ale tutaj wyjątkowo jest inaczej. Znaczy emblematy tylko są chromowane, ale już na przykład te listewki tutaj dookoła okien, na klamkach, kurczę, nie wiem, czy mi się dobrze pokazało, proszę, na klamkach, czy na przykład tutaj na tylnej klapie matowe, tytanowe, galwanizowane. I tak jest na zewnątrz, jak i w środku. Jako iż jest to wersja AMG, no to mamy tutaj inne zderzaki, cały pakiet AMG po prostu. Proszę, też tutaj taka loteczka. 4 końcówki układu wydechowego. Wydech nie został tutaj zmodyfikowany. Właściwie z zewnątrz, no to jedna rzecz, jak zauważyłem, jest dodana. Ta oto dokładeczka z przodu, ale też została ona polakierowana pod felgi jakby. Też taki na tytan. Grill, proszę bardzo. Normalnie w CLS-ie jest on polakierowany w kolor nadwozia, jak dobrze pamiętam. Tutaj proszę, nie. Ojejku, ten samochód jest śliczny i taki bardzo smaczny. No wiecie, szczególnie dla mnie, jak ja jestem mercedesiarzem, też może troszeczkę inaczej patrzę. Zajrzyjmy sobie do bagażnika, ale nie wiem, czy to jest aż tak istotne. Bagażnik całkiem spoko. Jest tutaj kawał bagażnika, jest on elektrycznie otwierany i zamykany. W ogóle dzisiaj taki bardzo klimatyczny, fajny zachód słońca, ale myślę, że ten samochód zasługuje na taką wyjątkową porę. Też o takiej troszeczkę innej porze skoczymy sobie na próbę autostradową, ale o tym później. Zobaczmy, jak to jest z tyłu. Bardzo ładnie, tylko tutaj zawsze trzeba czekać, żeby ta szyba wyszła spod uszczelki albo się schowała, w zależności czy otwieramy, czy zamykamy drzwi, żeby nie uszkodzić. I w normalnym CLS-ie te elementy, tutaj są aluminiowe, czy tam chromowane, już tak dobrze nie pamiętam. Tutaj proszę, też jest mat, galwanizacja, tytan, tytanowy. Też jest tutaj kolor skór i jest to całkowity custom, znaczy mercedesowski custom, jeśli chodzi o tą wersję, bo ten samochód tak wyszedł po prostu fabrycznie, ale tylko właśnie w IWC Engineered spotkamy tą barwę skóry. Zobaczcie, taka jakby zgniła zieleń, ale gdy tak spojrzymy sobie na ten lakier, na te felgi, na te, proszę, tutaj listewki. Jezus Maria, jakie to wszystko jest spójne. Nawet te dokładki progowe, jest tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy pozmienianych. Tutaj również dywaniki AMG. Wyposażenie tego samochodu, 2006 rok, także auto ma prawie 20 lat. Jest bardzo spoko. Mamy tutaj nawet z przodu wentylację, ale o tym za chwilę. CLS-y są 4-osobowe, takie 219. Także po środku mamy kontynuację tunela. Proszę, tutaj takie też elemenciki. Dekory nie są w tym samochodzie drewniane, a black piano. Jest to oryginalne. Zasłonimy sobie. Ja pierniczę, akurat tutaj zapomniałem wyczyścić. Tutaj akurat po środku, proszę, jest kontynuacja do tunela. Także jest na czarno. Podłokietniczek. Tutaj jest miękko. Uchwyty na kubeczki, proszę. Ja pierniczę, ale to jest jakoś, ale to wszystko się fajnie dotyka. Nawet te kubeczki, to tak ciężej chodzi. Kurczę, właściwie jak w nowym samochodzie. Skóra oczywiście jest tutaj prawdziwa, nappa. Ej, co za kot, co za kot! CLS zawsze mają tutaj takie niebieskawe szyby. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi z przodu. Są to oczywiście drzwi bez ramek. To jest to cecha charakterystyczna też przecież CLS-a. No i podejrzewam, że też przez to CLS-y są trochę cięższe niż E-klasy. No to jest to taka E55 AMG w pięknym pudełeczku. Znaczy nie w pudełeczku, ale tak pięknie odziana.
proszę bardzo, też indywidualne wstaweczki. Te wstawki też są tutaj matowe. Proszę, klamki, wszystko zostało tutaj wymienione. Wszystkie chromy, wszystkie aluminium na właśnie te tytanowe, matowe elementy. AMG i fotel kierowcy. O, tak wygląda. Tutaj emblemacik AMG. Skóra po środku jest perforowana, ponieważ fotele przednie są tutaj podgrzewane i wentylowane. Mało tego, mają pompowane boczki. Gdy skręcamy, no to po prostu dynamicznie nam się boczki pompują lub rozpompowują. Są też masaże tutaj. Tutaj jeszcze taki schoweczek. Kierownica też jest inna, za chwilę Wam pokażę. Wejdziemy. Taki jest widok z perspektywy kierowcy. No okej, szyby tutaj nie są za duże, widoczność jest raczej kiepska, jak tak parkujemy sobie do tyłu, ale tak właśnie tutaj ma być w CLS-ie. No. Dekory, black piano, skóry właściwie są tutaj wszędzie, nawet zapomniałem tego pokazać, bo cały boczek jest tutaj obszyty w skórze, jest miękki, tutaj w środku wyściułany materiałem. Zapomniałem pokazać, bo przecież w CLS-ie jest to jasna sprawa, wszędzie jest tu skóra. Tutaj są skóry, jest miękko, o, proszę bardzo. Deska rozdzielcza w skórze, no i IWC miały też podsufitkę z alkantary. Jest tutaj szyberdach. Może odpalimy sobie. O Jezu, piękna sprawa. Tak niektórzy czasami w komentarzach piszą, że to jest prawdziwe takie. CLS 55 AMG jest ekstremalnie prawdziwy. O Jezu, to jest sama prawda. Chociaż niektórzy, no nie wiem, są tacy, którzy powiedzą, że nie, tylko wolno sąca motoryzacja. No tutaj jest silnik doładowany kompresorem, ale to wychodzi mu tylko na plus. Kierowniczka, bez tutaj podcięcia, ale bicepsiki. Tutaj jest alkantara. Tutaj skórka. Proszę bardzo. Są tutaj też manetki, oznaczenie plus, oznaczenie minus. No i proszę, tutaj są tak z tyłu. Manetki normalne, klasyczne, jak to w Mercedesie, jak w 211. No ale projekt wnętrza jest zupełnie inny niż w 211. Chociaż takie elementy jak na przykład ten komandzik, bodajże to się komand nazywa, ten panel, no to jest to samo. Tutaj chyba też jest podobnie. Proszę bardzo. To jest smak, to jest smak. Aż by się tutaj mlaskało. No, w CLS-ie, kurczę, jakby tak usiąść z kimś, to mlaskanie też można usłyszeć, ale z innego powodu. CLS, no te uchwyty na kubki też są tutaj w innym dekorze. Zegary, bardzo istotna sprawa, jeśli mamy do czynienia z tą wersją. Proszę bardzo. IWC i w ogóle CLS 55 AMG to chyba pierwszy AMG właśnie z IWC na pokładzie, no i później już wszystkie AMG mają IWC. Boże, nawet moja A-klasa A45S ma IWC zegarek, ale Jezu, jaki to jest wstyd, on jest cyfrowy na ekranie, no niestety. Ale w CL63 AMG C216 już był IWC. Proszę, prędkościomierz wyskalowany do 320 km na godzinę. Auto ma 72 000 km przebiegu. Po środku jest ekranik monochromatyczny. No i tutaj mamy takie różne menu. Feature'ki. Znaczy mamy takie różne menu, mamy różne funkcje w menu. Jeśli chodzi o IWC Engineered, no to customowe, całkowicie customowe są tutaj liczniki, zegary ciemne. W ogóle jeden zegarek IWC można sobie kupić właśnie w tym wzorze. Praktycznie jest on identyczny. No i tak, w 211 mamy tutaj szkło, znaczy ten plastik taki ochronny przed licznikami jeden, a w CLS-ach są 3 osobne. Właśnie na te tarcze. No i tutaj po bokach wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego, z drugiej paliwko. Klimatyzacja jest tutaj 4-strefowa. No, system multimedialny, pokazywać Wam naprawdę system multimedialny. Normalnie wszystko, proszę. Tutaj mamy też audio Harman Kardon, Logic 7 Surround. Gra całkiem fajnie, trzeba przyznać. Pamiętajmy, że ten samochód ma kilka lat na karku i oczywiście car audio nie jest tutaj takie jak w nowoczesnych samochodach, ale naprawdę gra bardzo fajnie. To jest też taka ciekawa sprawa, albo nie, inaczej. Podgrzewanie, wentylacja, można sobie ustawić jednocześnie te dwie rzeczy. Na przykład jak wsiadamy do auta i mamy mokre ciuchy, bo deszcz padał, no to fajnie nam takie coś wysuszy je. Tutaj roletka elektryczna, zagłówki i tutaj cyk, patrzcie.
Patrzcie na to. Tutaj jest zmieniarka CD. W niektórych Mercedesach, 211 bodajże, chociaż nie wiem czy w CLS-ach, no po prostu może być tutaj schowek, ale nie. Tu jest fajne miejsce na zmieniarkę. No kto by pomyślał? Wszystkie te wstaweczki, wszystkie te dekorki są inne niż w normalnym CLS-ie. Tutaj też. No i zobaczcie na tego gałęcjuszka. No to po prostu, czekajcie, wyostrzę, to po prostu jest coś pięknego. Sam w sobie gałęcjuszek jest analogowy, normalny. O, mamy też opcję plus minus zmieniania biegów w boki. Jest tutaj pneumatyczne zawieszenie. No w takich gorszych CLS-ach można dorwać zawias normalny, konwencjonalny. Ja miałem w 320 CDI normalny, bez ermatiku. Tutaj jest ermatik. Tutaj usztywnianie. Właściwie są 3 stopnie, bo teraz jest miękko, troszkę bardziej twardo. No i teraz już sztywno. Podnoszenie samochodu, można sobie zwiększyć prześwit, czujniki parkowania z przodu i z tyłu i cały ten tunel jest tu mięciutko. Wszystko, absolutnie wszystko jest w skórze. O, cyk. Z jednej strony, z drugiej. Ja pierdzielę, cudo. Po prostu ja sam chyba muszę sobie pomyśleć, by za jakiś czas, nie wiem, może kupić sobie ponownie 219 CLS-a? Boże, już nawet nie wiem, czy jakiegoś AMG, tym bardziej w limitowanej wersji. Czy wiadomo, jestem Teslarzem, no to już się dawno skończyłem, to nawet nie wiem, czy jestem godzien jeździć takim CLS-em AMG, ale taką 500 w pakiecie AMG, czemu nie? Z M113 pod maską wolno ssącą. No tutaj mamy M113 na kompresorze M113K, benzynowa V8 na wtrysku pośrednim, 5,4 litra pojemność z nałożonym kompresorem. To jest coś pięknego. Ten silnik, jak jedziemy tym samochodem, jest tak bezpośredni, ma tak mocny dół, jest tak responsywny. No hashtag po prostu taki instant. Jeździ się nim jak elektrykiem prawie. O, niektóre cwaniaki piszą, że elektrykiem gównianie się jeździ. No to nie wiem, tym Mercedesem będzie się Wam w takim razie też źle jeździło, ponieważ jest on bardzo narowisty, bardzo mocny. Producent deklaruje, że ten silnik powinien generować 476 koni mechanicznych oraz aż 700 Nm. Jest on skonfigurowany z 5-stopniową automatyczną skrzynią biegów. 7226 mercedesowska, ale wzmocniona właśnie pod silnik z kompresorem. Jest to naprawdę niezły potworek, dynamiczny samochód, ale wyobraźcie sobie, jaka to była torpeda w 2006 roku, kiedy ten wóz wyjechał z salonu. Wychodziły też 219 bodajże po lifcie z wolno ssącym 6,2 litra. Były to CLS-y 63 AMG. Były troszkę mocniejsze, miały bodajże 514 koni mechanicznych, ale newtonometrów, no panie, no to już mniej było. No i w ogóle zakres momentu obrotowego był zupełnie inny. Taki 5.5 AMG według deklaracji producenta powinien ważyć 1920 kg. Trochę to jest, ale mocny silnik, duży, napęd na tył. Taki standardowy CLS pierwszą setkę powinien osiągnąć w 4,7 sekundy. Tylko wiecie, no różnie tutaj bywa z trakcją po prostu. Nawet jak auto jest zdrowe i mocne, wiele tutaj zależy od opon i ruszenia. Prędkość maksymalna oczywiście 250 km na godzinę w serii, no a bez kagańczyka to ciężko powiedzieć, trzeba byłoby to sprawdzić. Czekajcie, co tutaj jeszcze, może teścik wyciszenia? Jest późna godzina, prawie 21, ale pomyślałem, że skoczymy sobie na próbę autostradową wcześnie rano. Ostatnio są ciągle problemy z osiągnięciem prędkości maksymalnej, bo duży ruch, więc kurczę, no jako iż mam możliwość przetrzymania tego samochodu przez noc, no to pojadę po prostu na przejście graniczne w Kołbaskowie i pójdę spać. Baby, you give me ice and fire. Ojejku, ja pierniczę, nie zaspałem, ale dzisiaj jest wcześnie, czyli wczesna próba autostradowa. To co, palimy bestię i przy tym soundcheck, który nakręciłem wczoraj.
Piękna sprawa. Szkoda, że jest tutaj ten soft limiter, ale tak tutaj ma być. Skrzynia biegów damy sobie na S. W ogóle na C. To jest komfortowy tryb i tutaj maszyna rusza nam z drugiego biegu. We wcześniejszych Mercedesach no to tryb W, czyli Winter był. No i dobra, wszystko jest odpalone. Myślę, że to będzie całkiem gruba próba autostradowa. Zobaczymy jak z ruchem. Trochę jest ruch. Myślałem, że kurczę tak, wiecie. No jest 5:47. No i lecimy. No. I tutaj jest wyraźne miotanko dupką. Ja. Samochód ma kilka lat na garku, ale jest szatankiem. Szatanem. Normalnie takim rzezimieszkiem z gwiazdą wydziaraną na czole. Ale w garniaku taki rzezimieszek. Dobra, tutaj spokojnie, bo ograniczenie. Ale taka próba autostradowa to aż się wstawać chciało. Ja pierdolę, Petrolhead z takim typem, że pojechał na przejście graniczne w Kołbaskowie i nocował w CLS-ie 55 AMG IWC. Pojechać trochę szybciej. No lekko z wiaterkiem w dupkę teraz będzie, ale też tak bez przesady, lekko w bok. Widzę tak, no lekko w bok, lekko w dupkę. Dobra, ściągam kamerę. O, żeby przypału nie było, no to nie BM-eczka, no to chyba nie będziemy zatrzymywani do kontroli. O, w ogóle zużycie paliwa nie skasowałem. O, teraz będzie, ok. I Mercedesik kulturka, bez kontroli, mimo że CLS wygląda naprawdę dobrze. I znaczy dobrze. Tak grubiutko po prostu. Zawieszenie usztywnione. Wszystko jest ok. 100-200, dziabniemy. Dobra, i pomarsz do drugiego mostu. Niemiecka strona. Lecimy. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Dobra. I hamujemy, bo tutaj pan na lewym pasie. 100-200 minus 2,2%, 10,22. Także bardzo ładny czas. Ale pamiętajmy, że ten wóz napędza się właśnie chyba najlepiej powyżej 200 km na godzinę. To może takie szybkie sprawdzenie, czy jest tutaj kagańczyk. Dobra, raczej nie ma kagańczyka. 256 km na godzinę i 9, 66, 200, 250. No to już naprawdę takie prędkości na luźnego Ryszarda, że aż nie jeden by się zdziwił. Ale nie, i oczywiście tutaj ktoś wyjedzie. Niemiec? A Polak. Dobra, to lecimy. Już się tutaj skupiam. Widzicie, takie 200-220 CLS-em naprawdę no stres. Nie wiemy co jest za górką, także nie ciśniemy wcale. No dobra, tutaj można trochę. Dobra. I na prawym pasie za dużo się dzieje. 268 km na godzinę już było. Nie no, 3 paczki żeby były, panie. Cholera jasna, taki dzisiaj trochę ruch, trzeba przyznać. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy, pamiętajcie o tym. Chyba 277, zwalniamy. Powolutku zwalniamy.
Ale mamy tutaj dół niesamowity. Kurcze pieczone. Niemiec w pasie się nie mieści swoją Astrą. Tak szeroko jedzie. I ciężaróweczki tu się wyprzedzają. No dobra, to już Szmyn. Kurczę, 9 minut i do Szmyn. Zawrócimy sobie i spróbujemy w drugą stronę. Chyba w drugą stronę jest nawet mniejszy ruch. Jeśli chodzi o prowadzenie, to generalnie nie jest to jakiś taki ultra torowiec, absolutnie. Jest to taka usportowiona, no, limuzyna. Właściwie technicznie limuzyna, no bo E-klasa, czyli taka elementarzowa. Ale tak jak mówiłem, w ładnej obudowie takiej. No i dobra, co sobie tutaj minusik zrobimy. Pierwszy bieg w ogóle jest strasznie długi. O, proszę bardzo. O nie, jakiś busik jedzie. Dobra. Ale busika trochę zagłuszyliśmy. Kurczę, jest wcześnie, mam nadzieję, że jak pan zmęczony, niewyspany, to go troszkę przebudziło. Dobra, damy sobie na D. Niech sobie sam zmienia. No i lecimy. To już będzie trochę pod wiatr. Plus 0,3%, 11,6 100-200. Więc to tutaj ta skrzynia biegów, gdyby była trochę szybsza i miała więcej przeładu, po prostu byłaby nowocześniejsza, to lepszy byłby czas, ale mimo wszystko jest spoko. No tak jak mówiłem, 200-250 to jest tutaj magia. O, już 250 nawet mamy, proszę bardzo. Jeszcze kolejny bieg. No, dajesz maleńki. Dobra, chwilę odpuścimy. 293 km na godzinę. Tutaj tryb luźnego Ryszarda, już nie będę naprawy zjeżdżał. Takie 280 na przytrzymanie. - 293 było. Dobra, proszę państwa. Gdyby nie wiaterek, byśmy pojechali trochę szybciej, ale myślę 295 km na godzinę pod wiatr. Naprawdę krzywdy nie ma. I to według GPS-u 295. Jezu, ten samochód ma tyle lat na karku, a tak idzie. Tak się pewnie prowadzi przy tych prędkościach. Ja pierniczę, ja jeszcze tutaj tryb komfort mogłem sobie wrzucić, ale nie chciałem. W S-klasie bym to zrobił, bo wypada. Ale tutaj, jakie w ogóle zużycie paliwa nam wyszło? Ojej, 40 litrów? Coś takie. Duże, no ale co tutaj się dziwić? Nie wiem nawet, czy ten samochód pokazuje większe zużycie paliwa. Boże, 220 to jest taka prędkość do opowiadania tutaj. 220. Niektóre auta, taka spina jest przecież, żeby 220 pojechać. Już w ogóle głośno jest, no i wiecie, to wszystko tak się inaczej odbywa. To ci ekskluzywny dziad. Albo może inaczej, może tak ładniej. Ekskluzywny milf świata motoryzacji. No proszę państwa, piękna to była próba autostradowa. Myślę, że możemy uznać ją za zaliczoną. No średnie zużytko paliwa 40 litrów. Ja pierniczę, ćwierć baku do Szmyn i Uncury. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobał. Ten cały pakiecik petrolheadowy. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.